Po śmierci Jana na króla wybrano jego brata Krzysztofa, który już jako Krzysztof I został koronowany w wawelskiej katedrze 3 listopada 1477 roku. Na szczęście starszy brat pozostawił mu kraj w dobrym stanie, a co ważniejsze, Krzysztof miał pełne poparcie szlachty, ponieważ ta uważała go za kontynuatora polityki I Mecklenburga. Już w następnym roku na dworach całej Europy prezentowano dokumenty twierdzące, iż ziemia należąca do Krzyżaków została im jedynie wypożyczona, a nie przyznana na własność, stąd też korona miała pełne prawo ją odebrać. W tym momencie historii Krzyżacy nie dysponowali już ani kawałkiem ziemi otrzymanej od Konrada Mazowieckiego, a ponadto w przypadku poprzednich wojen takie usprawiedliwienie nie było zwyczajnie potrzebne. Poza tym współcześni historycy, w tym profesor Michał Ziętek, są przekonani, że pisma te były po prostu sfałszowane. Tak czy siak, wojska koronne wkroczyły na ziemię zakonników zgodnie z planem na początku 1479 roku. Pierwsza bitwa tej wojny miała miejsce pod Ortelsburgiem, gdzie hetman wielki koronny Mirosław Pilecki przechwycił armię krzyżacką Izidora von Redenkampfa. Krzyżacy nie mieli szans i ich armia poszła w rozsypkę. W tym samym czasie na czele połączonej armii polsko-litewskiej stanął sam Krzysztof I. Ruszył na twierdzę w Dyneburgu i starł się tam z armią kawalerów mieczowych dowodzonych przez Michaela von der Launica. Mimo dwukrotnej przewagi, król przegrał bitwę i musiał w pośpiechu wycofywać się na Litwę. Od wycofujących się sił sprzymierzonych oddzieliła się armia mołdawska, dowodzona przez Dimitrię Cantacuzino, i ruszyła z powrotem do Dyneburga, gdzie ponownie doznała klęski. Widząc, co się wyprawia na Łotwie, Pilecki pośpieszył na północ. Pod Dyneburgiem spotkał jedynie siły osłonowe kawalerów mieczowych, które nie sprawiły mu najmniejszego problemu. Podążając śladem głównych sił, napotkał i rozbił kolejny oddział osłonowy pod Mitawą i ostatecznie dogonił główną armię zakonników w rejonie Warmii. Bitwa o Warmię była jedną z największych i najkrwawszych bitew tej wojny. W jej trakcie poległo około 10 000 ludzi po obu stronach. W bitwie tej zginął również dowódca zakonników, von der Launitz. Po tym w szeregi przeciwnika wkradł się chaos, a Pilecki rozpoczął swój zwycięski pochód. Najpierw zniszczył skromne posiłki przeciwnika pod Dyneburgiem, a potem powtórzył ten wyczyn pod Mitawą. Następnie wrócił na Warmię, gdzie ponownie gromadziły się siły wojsk zakonnych i po całodniowej bitwie zmusił przeciwnika do wycofania się. Od tego momentu dowodzenie nad wojskami kawalerów mieczowych i krzyżaków przejął Robin Ulsen, który próbował ratować co się dało ze zdezorganizowanej i zdemoralizowanej armii, jednak musiał ulec Pileckiemu pod Dyneburgiem oraz Koipedum. Rozochocony korzystnym przebiegiem wojny, król popełnił błąd, wysyłając na Bałtyk 3 galery niezwyciężonego Białego Orła oraz rycerza świętego Jerzego, by przypieczętować ostateczne zwycięstwo. Jednak polskie okręty na Zalewie Wiślanym napotkały flotę krzyżacką składającą się z 5 barków, 3 galer i 5 kog i zostały zatopione. Ta porażka nie wpłynęła jednak na wynik wojny i już w styczniu 1981 roku podpisano rozejm, w którym koronie przyznano Ortelsburg, przemianowany na Szczytno, do Wielkiego Księstwa zaś wcielono Łotgalię i Semigalię. Ponadto od tej pory każdy kolejny mistrz zakonu krzyżackiego, którego władza ogranicza się do skrawka ziemi wokół Kłajpedy, musiał ślubować wierność królowi polskiemu. Już kilka lat później, bo w 1987 roku, Krzysztofowi I udało się przekonać zarówno Czechy, jak i Austrię do wspólnej wyprawy na Węgry. Rozpoczęła się tak zwana wojna słowacka. Do sprzymierzonych, czyli korony i jej wasali, dołączyły Austria oraz Czechy. Madziarów postanowiły zaś bronić Saksonia i Aragon. Pierwszy akord wojny należał do Saksończyków pod wodzą Georga Hergezela, który wykorzystał fakt, że większość armii sprzymierzonych ruszyła na południe i dokonał śmiałego wypadu, blokując twierdzę w Przemyślu. Dowódca wojsk krzyżackich, znany z poprzedniej wojny Izidor von Redenkampf, ruszył na odsiecz miasta, został jednak rozbity przez przeważające siły Saksończyków. Jednakże już miesiąc później, w
czerwcu siły polsko-litewsko-austriackie pod dowództwem arcyksięcia Johana Leopolda dotarły do Przemyśla i rozbiły wojska Hergezela, skutecznie wyłączając Saksonię z wojny, która jeszcze w tym samym miesiącu podpisała separatystyczny